Witajcie moi mili, ostatnio na kanale pojawiło się Maserati Ghibli z silnikiem diesla pod maską. No to tutaj mamy, myślę, że równie ciekawy temat, bo Alpina, znaczy wiecie, połączenie Alpiny z dieslem chyba aż takie kontrowersyjne i dziwne nie jest jak w przypadku Maserati, ale jeśli mamy tutaj czterocylindrowego dieselka pod maską, no to już jest w ogóle takie, wiecie. A co najciekawsze, jest to limitowana wersja w ogóle Alpiny. Tą maszyną przyjechał do mnie Piotrek, który w tamtym roku wpadł też E60 4.4 kompresor Alpinką. Taki to jest alpinista. Ta Alpina nadaje się bardziej chyba tak na daily, chociaż też ma swoją wartość, trzyma. No ale w każdym razie by nie owijać w bawełnę. Alpina D3 Biturbo, rocznik 2011. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę Wam o niej poopowiadam. Sam byłem troszeczkę w szoku, jak dowiedziałem się, że Alpina wychodziła właśnie w takiej wersji D3 Biturbo. Było też samo D3, tylko była to E90 przed liftem. No tutaj już mamy polift, od razu to widać po tylnych lampach. Alpina z N47 pod maską, no tego jeszcze nie było. Jeśli mowa o generacji E9X, że tak to ujmę, E90, 91, 92 i tak dalej, tak ogółem Alpin w tej budzie, w tej generacji powstało mniej więcej 3,5 tysiąca sztuk. Jeśli mowa o D3, były one dość popularne, bo jakoś 1300 sztuk. Jednak jeśli mowa o tym egzemplarzu, chodźcie, coś Wam muszę pokazać, to jest limitka. Proszę bardzo, tutaj mamy taką naklejeczkę. Wersja, którą wypuszczono po prostu na 30-lecie salonu w Japonii, bo to jest Japończyk, dealer Nicole. Powstało 30 sztuk takiej maszyny, ta jest 15 i teraz tak. Każda Alpina ma jakieś tam swoje oznaczenie, na przykład, nie wiem, 12 na 320 sztuk i tak dalej. Tutaj ten egzemplarz nie jest liczony jako na przykład, nie wiem, jedna z iluś tam set D3, tylko proszę, normalnie jest osobna tabliczka taka znamionowa, 15 na 30 egzemplarzy właśnie tej limitowanej wersji. Sam nie wiem, w związku z tym samochodem jest pełno pytań i takich niedopowiedzeń, no na przykład dlaczego w Japonii zrobiono limitowaną wersję z D3, z N47 pod maską, z czterocylindrowym dieslem? Nie wiem. Jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, no to generalnie mamy tutaj pakiet aerodynamiczny oczywiście. Każda Alpina ma pakiet aerodynamiczny. Lakier Alpina Blau Metallic 2. Też tabliczkę znamionową, proszę bardzo. Alpiny D3 powstawały na bazie BMW 320D, jednak WIN 320D oczywiście jest przekreślony i nabity nowy, no Alpina to jest inna marka. Ale jak to jest taki lakier, no to jest on już za dopłatą. Normalnie mogliśmy D3 kupić naprawdę bardzo ubogo wyposażoną. Ta jak na D3 jest całkiem spoko skonfigurowana, ale szczerze trafiłem nawet na ogłoszenie D3 przedliftowej z czterocylindrowym dieselkiem pod maską, która nawet nie miała reflektorów ksenonowych, poważnie, nie miała tempomatu, nie miała skór, miała też manualną skrzynię biegów, ale taką Alpinką bym się wybrał na zlot Alpin. W czerwcu w Krakowie będzie spory zlot Alpin, prawdopodobnie ten egzemplarz również się pojawi, nawet Petrolhead Number One zajrzy. Wprawdzie Alpiny nie mam, ale lubię, Alpiny nie mają kagańczyków, także bardzo dobrze. Link do wydarzenia daję Wam w opisie filmu, proszę, takie oto dekale. O pakiecie aerodynamicznym wspomniałem. Zmienione tutaj zostały felgi. Standardowo D3 wychodzi na 18-calowych alpinowskich felgach. Tutaj mamy 19. Zwróćcie uwagę, że to jest oryginalna felga Alpin, no to nie ma tutaj z zewnątrz nigdzie wentylka. Wentylek kryje się tutaj, za tym kapselkiem i w jednym z ramion poprowadzony jest tunel na powietrze do opony. Taki oto spoiler, emblematy Alpina D3 Biturbo. Z tyłu tak to wygląda. Końcówki układu wydechowego też jest to zmienione. Zobaczcie, N47, a jaki tutaj jest czyściutki wydeszek. No nie chcę nic mówić, ale każda zdrowa 320D 90 powinna właśnie mieć taką końcówkę wydechu, ale bywa różnie. Auto też jest trochę niższe, zmienione są sprężyny oraz amortyzatory. Oprócz D3 były też B3 na przykład z podwójnie uturbioną benzyną pod maską. No to już naprawdę szybki wóz. Wiecie jak to rozróżnić? Tak z zewnątrz, jak patrzymy na ten wóz, tutaj z tej perspektywy nie da się. Właśnie po końcówkach układu wydechowego. Tutaj mamy dwie po jednej stronie, a w tamtej będą po prostu po obu stronach końcówy. Bagażnik, no to już nie będziemy zaglądać prywatne rzeczy właściciela. Na klapie taki oto wielki spoiler. Lip, to nawet nie jest lip, spoiler. Przestrzeń pasażerska z tyłu. Raczej tradycyjnie. Czarne skórki.
Wszystko to jest przyjemne w dotyku. Tutaj jest miękko, tutaj już skóra mięciutko, mięciutko. Piękne alpinowskie drewno. I tutaj jest super. Nie no, cały boczek jest miękki, jedynie tutaj schowka żadnego nie ma. Mi się wydaje, że drewno też tutaj było taką alpinowską opcją. Normalnie można było sobie dobrać wyposażenie i akcesoria alpiny. No już tutaj wciskał się sam za sobą, nie będę. Nie jest to jakiś zbytnio pojemny samochód. Dwumetrowiec ze dwumetrowcem będzie miał tutaj problem. Miejsce kierownika, kapitana tego pojazdu, bolidu, jak zwał, tak zwał. Tutaj cały boczek drzwiowy też jest miękki, wnęka jest jedynie twarda. W ogóle jakie to jest zadbane auto. E90 się patrzy na to wszystko i ja pierniczę, jakie to jest wychuchane. Sportowe fotele, ale też nie ma tutaj pełnej elektryki. Zobaczcie, tutaj, że to jest kołyska. Nie, oraz przesuwanie do przodu, do tyłu są manualne. Takie oto przeszycia. Tutaj emblemat Alpina. Wejdziemy do środka, zamkniemy. Tak, tutaj mieści się z przodu prawie dwumetrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą bardzo spoko. Czekajcie, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Jest to BM-eczka na 3, kurcze. Widok z perspektywy kierowcy. Wszystko spoko. Jasna podsufitka. Alpina ma być usportowioną jakby BM-ką, ale też taką komfortową, luksusową. Z jednej strony to jest ciekawe, że nie ma tutaj systemu multimedialnego z ekranem LCD. No i ogólnie przecież z iDrive'em E90 to pierwsze trójki, które miały iDrive, ale za to jest takie oto drewno tutaj, znaczek. Ogólnie rzadka sprawa, by dorwać taką Alpinę zrobioną na BMW trójce właśnie z iDrive'em. Większość tego nie ma. Kierownica taka BM-owska w zasadzie, ale zupełnie inaczej tutaj przeszyta i tutaj mamy jeszcze przyciski z tyłu. Tutaj umieszczone za skórką, takie nie manetki, ale przyciski do zmiany biegów. Alpina automatyczną skrzynię biegów nazywa jakoś Switchtronic, coś takiego. Nie Steptronic, a Switchtronic. 6-stopniowy automacik. Może odpalimy sobie maszynę. Mega ciekawy obrotomierz, patrzcie, Alpina do 5000. Dźwięk. Co? Alpina. Powiem wam, że ta 60, jaka pojawiła się u mnie z kompresorem, z takiego technicznego punktu widzenia była ciekawsza. Ale jeśli spojrzeć na to z perspektywy tego egzemplarza, tej konfiguracji po prostu, i jaki tutaj jest w ogóle silnik, że jest to Alpina, to chyba jest jeszcze ciekawszy przypadek. Nie było innych Alpin z 4-cylindrowym dieslem pod maską, tym bardziej, no tutaj mamy fajnie jeszcze wyposażoną wersję. Proszę bardzo, klimatyzacja dwustrefowa, grzane fotele, były D3 przedliftowe szczególnie, bez grzanych foteli. Radio BMW Professional, Harmana tutaj nie ma. Podłokietnik skórzany, tutaj jeszcze schoweczek pod nim. Normalny, analogowy, że tak to ujmę, ręczny. Uchwyty na kubeczki są, nie jest to standardowy element wyposażenia w takich trójkach. Emblemat, jasna sprawa, ale kurczę, liczniki. Liczniki są standardowym elementem takiej Alpiny, zawsze w każdej, nawet najbiedniejszej były wstawiane. Prędkościomierz wyskalowany do 310 km na godzinę, nie 300, bo tu jest, o proszę, taka kreseczka, to 310 km na godzinę. Przebieg niecałe 69 tysięcy km, zużycie paliwa 6,4, ale wiecie co, aż przyjemnie przejechać się taką Alpiną, nawet z 4-cylindrowym dieslem pod maską, jeśli jest ona w tak pięknym stanie. Przeberdach też to było opcjonalne. No i dobra, gasimy, zajrzyjmy pod maskę. W ogóle tutaj pozdrowienia od właściciela dla braci Goźlińskich, którzy pomogli ściągnąć ten samochód z Japonii. Patrzcie, widzicie? BMA. Taka kurde BMA. Alpina, alpiniści. Z 2-litrowym dieslem pod maską na Japonię wyszła. Czekajcie, jak tu się otwiera. Tutaj. 2-litrowe N47 biturbo turbinki. Pochodzą tutaj, proszę Państwa, z BMW 123D. Alpina biturbo. Człowieku, dzieje się tutaj. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca pod maską, ale akurat rozrząd jest umieszczony z tyłu. Mogliby był dać z przodu. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze byłoby miejsca, można było to zrobić. A tak, to trochę taka bardziej skomplikowana procedura, jak musimy wymieniać. Ogólnie technicznie jest tutaj wiele części ze 123D. Została wymieniona chłodnica na większą, bardziej wydajną. Generalnie tutaj z właścicielem rozmawialiśmy. Podobno układ chłodzenia jest w Alpinach taki, jaki montowano w krajach, gdzie jest ciepły klimat. Wymienione są też wtryskiwacze. Skrzynia biegów automatyczna ZF 6-stopniowa. Dyferencjał z BMW 325D. Wie co, w internecie jest normalnie taki katalog części do D3 biturbo i tutaj jest wszystko rozpisane, z jakiego modelu co jest.
no nie wiem, czy to aż tak widać, ale właśnie z E87123D. Tutaj jest wiele rzeczy. Zmieniony jest na przykład kabel od alternatora, no komputer, jakieś plastiki, układ wydechowy też ze 123D. Skrzynia biegów też jest oznaczone, że ze 123D. Układ hamulcowy jest zmieniony, zaciski. Ogólnie prawie, że taką D3 technicznie dałoby się skompletować na oryginalnych częściach BMW, takie mam wrażenie, naprawdę dałoby się tak. Nie, taki dziwny miks. Nie wiem, czy Alpina chciała stworzyć taki bardziej przystępny cenowo model, bardziej ekonomiczny, może na przykład bada rynek, cholera wie. Ale powstało coś takiego. Moc 214 koni mechanicznych, moment obrotowy 450 Nm, masa tego samochodu to 1565 kg i osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta 6,9 sekundy. Za chwilkę auto zmierzę. Kurczę, ale mamy tu pełny bak. A prędkość maksymalna 244 km na godzinę. Myślę, że w tym przypadku soundchecku akurat nie musimy sobie robić, kurczę, kropi deszcz trochę. Także dobra, ja się pakuję za kółko i ciśniemy na autostradę. Czas na próbę autostradową. No kurczę, 310 na liczniku, wpisane 244. Zobaczymy. Jesteśmy na miejscu, palimy bestię. No kurczę. Jeszcze skasujemy 316 km na godzinę. Zapraszam na próbę autostradową S8 z plusikiem. No to piękna próba, ale ta będzie z pewnością ciekawsza. No bo przecież jaki ciekawy samochód. Raceboxik i tak dalej. S. Średnie zużycie paliwa 5,2 litra, jak sobie tutaj jechałem po niemieckich wioskach i krajówkach. Kasujemy zużycie. No i dobra. Tam proszę bardzo moja BM-eczka. Konfig mojej BM-eczki też jest taki alpinowy troszeczkę. Troszeczkę jest. Ale BMW nie jest egzotykiem, a Alpina jak najbardziej. No. Auto tutaj sobie przyspiesza 7 sekund do setki. Wiecie, jakby były tam, jakbym się tutaj spinał, może bym zszedł do tych 6,9, jakbym miał trochę mniej paliwa. No i dobra. I dzida. Ale tutaj wysoko się kręci ten dieselek. Tu 5800. I teraz jest pod wiatrzysko. Jak sobie zawrócimy, no to tutaj maszyna rozwinie skrzydła, będzie z wiatrem. O, cole, czy tam policaje. 24 sekundy, 100-200. I tak jak mówię, pod wiatrzysko. Dobra, tutaj sobie nie no, wyłączymy wycieraczki, niepotrzebne nam są. Nie pada deszcz, no lekkie takie kropienie, lekkie kropienie. Tu takie kontrolne przytrzymanie. No kurcze pieczone, jednak zaczyna troszeczkę padać. Ja mówiłem, że będzie padać. Ale na szczęście dopiero zaczyna, także woda się nie rozkłada. No dobra, depnijmy. Cholera, ale jest pod wiatrzysko. Dobra, wycieraczki niepotrzebne. Jeszcze aż takiego dramatu nie ma. No, dobra. 227 km na godzinę według GPS-u. Nie wiem, ile było na liczniku. Mnie tutaj kamerka zasłania. Ale tutaj kurczę, jeszcze do zamknięcia troszkę zostało. Wiecie co, tutaj za wiele sobie nie podziałamy, bo bez sensu po prostu, bez sensu. Po zawrotce depniemy. Możemy sprawdzić w sumie prędkości obrotowe. Mamy na D, normalnie nie ma tutaj żadnych trybów jazdy, jest tryb działania skrzyni biegów S, D, no i plus minus. O, tutaj minusik, plusik. No i tutaj się już deszczyk uspokoił. 140 km na godzinę, szósty bieg, no to mamy 2460 obrotów, 120. No to jest 2042 i stóweczka 1703. Dobra, powiem wam, cisnę do drugiego zjazdu.
dobrze, może się ta pogoda jeszcze troszeczkę uspokoi. No tak jest, przelotnie tak, no. Do drugiego zjazdu zawrócimy i depniemy. Średnie zużycie paliwa 13,8, bo zwolniłem, a tam ile było? Z 16-15 litrów. Alpina, taka eko-alpina. Zawrotka, zwalniamy do 80 km na godzinę, jest 80. No i co, soundcheck sobie zrobimy. No wiatr będzie tak trochę w plecy, trochę z ukosu. Jest taki, kurczę, dziwny. Troszkę inny, jak patrzyłem na windy.com rano, jaki miał być. No ale dobra, ta pogoda też zmienna jak cholera, wkurza mnie to trochę. Dzida. No, taki sportowy charakter. Jest sportowy charakter. Ale prowadzenie E90 nawet spoko się przecież prowadzi, nawet taka 320D. Jak mamy tutaj sprężyny i amortyzatory zmienione, no to kurczę. Ciekawe, jakby w 2025 roku zrobić Alpinę D3 Biturbo, takiego dieselka właśnie dwulitrowego, B47 już. Oj, coś czuję, to byłoby tutaj podbicie z głośników troszeczkę. No nie da się ukryć, że mamy tutaj 4 cylinderki pod maską. Ale to sprawia, iż ten samochód jest naprawdę wyjątkowy. Dobra. I ciśniemy. 100-200. Lekko pod górkę, później lekko z górki. (22,86) i było praktycznie równo. No dobra, tu sobie cyfrowy prędkościomierz odpaliłem, 223 już. No przekłamanie tak jest 5 km na godzinę. Boże, ale dziwna Alpina, no. No dobra. 240. Powoli, bo powoli, ale się ciągle napędzamy. I teraz lekki skos. Tu już wiatr będzie boczny. No i 243. Kurczę, powiem wam, to licznikowe było ze 250, tak mi się wydaje. No, prawie deklarowany wynik i to faktycznie równo było. No tam polóweczka troszeczkę ociągała się z wyprzedzaniem. Tutaj nie deptam. Szczerze mówiąc nie wiem, czy jeszcze uda mi się tutaj szybciej bujnąć, no. Nie, dobra, już tutaj jest ruch, nie będziemy kombinować. Jest ok, 100-200 nawet się zmierzyło, fajny wynik całkiem. Ej, no 4-cylindrowy dieselek, no to proszę państwa. I dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten naprawdę wyjątkowy samochód wam się niesamowicie podobał. Było tu coś niesamowitego. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.